I witam was w 7. odcinku z naszej serii Vampyr. A chyba w poprzednim odcinku w ogóle zapomniałem powiedzieć, że jest to seria Vampyr. Skończyliśmy pod kościołem. Piękny neogotycki albo gotycki kościół z bełkoczącym księdzem przed drzwiami. To jest to, czego potrzebujemy w naszej serii. Dobra, zamknij się. Forgive my interruption. Do not apologize, my son. Father Tobias Whittaker is always happy to teach mortals about the incoming Armageddon. I am Dr. Jonathan Reid, and I just have a few questions. A scientist? You are much more lost than I thought, my son. Masakra. Jaki stereotypowy klecha nam się trafił, bo jesteśmy uczeni i nie wierzymy, no to bieda. Ej, no i gadka o Armagedonie. Standardowo. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like the liberal ideas of nurses, but I especially abhor that nurse Crane you mentioned. Zabijemy go. Zabijemy go. Why do you hate Nurse Crane more than other nurses? Before coming to London, she was a member of the communist resistance in her country. That's what happens when you let a woman get involved in politics. So you're not exactly a fan of Florence Nightingale's work. But nurses are essential for modern healthcare. Nuns should be the only women allowed to take care of male patients. It's obvious only they have the necessary moral fiber. Masakra, co za człowiek. Ale już mam dla niego plan. Znajduje się w lewym górnym rogu, jak sobie zobaczycie, przycisk LB. Hipnotyzuj, znajdziemy ustronne miejsce i wyślemy go na tamten świat. Jeszcze nie teraz. What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists are entangled in a world of causes and consequences, and most of them can't see the plain truth. Quite a judgmental opinion, if you ask me. But what do I know? Blinded by science as I am. But you are seeking answers, aren't you? Answers about the Armageddon about to strike the city. Answers about the hidden truth. I am. But the answers I seek are based on facts, not superstition. Have you any friends? Any family left in these terrible times? No. But I have a disciple I see as my son. He is so devoted. I sent him to preach the good word in the heart of this corrupted city. Czyli pewnie jest już martwy. Where did you send him? I sent Samuel to the Stonebridge Cemetery, where the pestilence and evil grows night after night. You sent him on some preaching crusade during the epidemic. As a true believer, Samuel will fear no evil while he walks through the valley of the shadow of death. What do you mean? All scientists are entangled in a world of causes and consequences, and most of them can't see the plain truth. Quite a judgmental opinion, if you ask me. But you are seeking answers. Well, I suppose I can spare a few. As a doctor, you must be aware of the decimating epidemic. But let me tell you that this so-called Spanish flu is just the beginning of the end. What do you mean? The beast is finally revealing itself, corrupting the flesh and the heart of men. With my own eyes I have seen them, those minions from the abyss. Really? And what would be your answer to this biblical threat? We must fight the disease before this legion outnumbers us. But not with scalpels and microscopes. No. What is left then? Cleansing fire.
Tobias, what exactly is your plan concerning the cleansing of this city? God will recognize his own. More than once this city has risen from the ashes, hardened and purified by the flames. Fire is just the instinctive answer of a caveman facing something he does not understand. This is the 20th century. Your lack of faith is predictable. But my task is to convince rational minds like yours to see the light. This is God's will. You're mad and dangerous. You're nothing but a soulless butcher. A small-time Torquemada. The Savonarola of Whitechapel. My son, if you think salvation is a free gift, go listen to the lies of that pompous fool, Joseph. Joseph, a fool? Vicar Larrabee of St. Mary's Church. While he continues preaching his fraudulent redemption, more and more people die in the streets. No, trafił nam się totalny świr z tego co widzę. Nie ma sensu już chyba z nim rozmawiać. Dowiedzieliśmy się wystarczająco. Po prostu... Znaczy, wiecie, to jest stereotypowy ksiądz, świr, który na wszystko co się dzieje w świecie i na wszystko czego nie rozumie ma jedną odpowiedź, czyli stos. No dość typowy ksiądz, no. Nie powiem, że nie mierzymy się z tym w współczesnych czasach, bo się mierzymy. Także, no, sami wiecie, co ja będę komentował. Excuse me, sir. Are you familiar with this part of town? Name's Clayton Darby, reporter. Sorry, I'm new to Whitechapel. But perhaps you could help me since you're a journalist. My name is Jonathan Reid. Dr. Reid, the famous surgeon. I'll gladly help if I'm able, sir. I heard you're investigating an underground medical dispensary in Whitechapel. What do you know about it? Not much, I'm afraid. They are wary of strangers, and I'm not really an acquaintance of theirs. Why do you care? Powiedzmy prawdę. I'm afraid one of the nurses from the Pembroke Hospital may be involved with unsavory activities. Ah, could it be Dorothy Crane? Without a doubt, you are a damn fine journalist, Mr. Darby. What do you know of her accomplice, a man named Darius? I don't know much about the man. He's very cautious, never goes out, doesn't seem to have any friends or family. He has no relatives at all? No, except for that strange man, a poet named Richard Nethercott, who sometimes comes by. Darius would never let him in. Where can I find this Mr. Nethercott? He spends most of his time lurking around Whitechapel, talking to himself or declaring verses. These days, you can usually find him behind the church. He never goes out? No. A few days ago, he unexpectedly did. I followed him, but it was just a ruse to keep me away from his house. Really? How do you know? He went to the nearest mailbox, but just before posting his letter, he ripped it up and threw it away. Why are the newspapers keeping silent about the Spanish influenza? It's as though none of you care. There's a war going on. People shouldn't be demoralized by news of deadly diseases. I served in France. Our top priority must be to put an end to this butchery. This war must stop now. Sir, streets are a battlefield too. An invisible and untold war is going on, and it must be stopped. Have you any idea of the danger you face in these streets at night? I've had to run and hide more than once from frenzied mobs incensed by the fever. Do you think the flu is really responsible for this, Doctor? That science is unable to explain the facts doesn't mean there is no rational explanation. I confess, I share your point of view, Doctor. What is a journalist doing in this borough after sunset? He goes where none of his colleagues would dare to go, to inform the country.
So you risk your life to reveal the truth. I saw many reporters do the same during the war. Whitechapel is the crucible of so many untold stories and tragedies. I want people to know them. That's quite honorable of you. But is the public interested? Not at all, sir. And that's why I'm an independent journalist, hoping to sell some stories. Christina Popper claims she sells her body because she can't find any other work. Do you believe her? Of course I do. Her story is exactly what I want my readers to understand. We live in an intolerant and divided nation. Do you think things will ever change, Mr. Darby? I believe the situation can only improve. And now that women can vote, I'm convinced things will change. Goodbye, Mr. Darby. Farewell. Dobra, dziennikarza mamy z głowy i z tego co zrozumiałem, musimy się udać na tył kościoła. Tam znajdziemy wszystkie odpowiedzi. Nie wiem, czy tędy przejdziemy. Może nam się uda, ale chyba nie. No Whitechapel, powiem wam, jest dokładnie takie, jak je zapamiętałem. Straszne. W sensie nie byłem nigdy, ale grałem w grę Sherlock Holmes i Kuba Rozpruwacz. I akcja też działa się właśnie na Whitechapel. I no owszem, to jest stara gra. Robiona swoją drogą przez fantastyczne studio Frogwares z siedzibą na Ukrainie. Mam nadzieję, że chłopaki się tam trzymają. Ale no właśnie akcja się rozgrywała na Whitechapel. No i z racji grafiki i tego, że jest to dość stara gra. Ale wiadomo, w takich grach niewielki bukiet, w którym ukryto kupon na darmowe badania lekarskie. Okej. Ale w takich grach... poczekajcie chwilkę. W takich grach nie chodzi o grafikę, tylko o fabułę właśnie. Przeszedłem chyba 3 razy tamtą grę. W odstępach, nie wiem, 5-6-letnich. Żeby zapomnieć, jak te zagadki się rozwiązywało. Fantastyczna gra, polecam wam. Raczej jej nie ogram na kanale, bo jest dość toporna i męcząca. I człowiek jak gra, no to pogra 10-15 minut i musi sobie zrobić przerwę, albo gra godzinę, 2 pod rząd, bo jest ten wątek, który znasz i lubisz, jest ciekawy. Ale polecam. Rozmawiajmy z nią. Good evening, miss. I'm Dr. Reid. I'd like to ask you a few questions. I know what you're thinking. A tall stranger who meets a girl in the street at night. It reeks of the penny dreadfuls. But I mean you no harm, truly. I know you understand what I'm saying. Your silence has nothing to do with you being mute, does it? Melia, I know you work for Dorothy Crane. Please tell me about her secret dispensary. A stubborn and mute comrade. Nurse Crane and Darius Petrescu have been clever. Very well. Goodbye then. Tak jej głowa latała, jakby po prostu zapomnieli jej modelowi dać jakieś usztywnienie. Gdzie mam iść? Chyba... To jestem jakby w centrum już. Co tutaj jest? Handlarz? Użyjmy naszych super potężnych mocy Vampyra. Jesteśmy na tyle kościoła, ale tu wejść nie możemy. Tu jest kwiatek. Dobra, tu mamy śmietnik, pogrzebmy. I muszę iść. Pokazuje mi, że jestem w sumie blisko. Czy ja muszę tutaj wejść gdzieś? Nie to chciałem.
Szantaż, znajdź Richarda Niederhuta, znajdź mieszkańców Whitechapel, znajdź skrzynkę pocztową i list. No dobra. Może muszę sprawdzić wszystkie te kwiatki. Niewielki bukiet. Tu dzielnicy poważne, a tam są już strażnicy. Jesteś tutaj. Słyszę płacz dziecka. Nie. Mylą mi się przyciski. It's locked. Nieznany. A mógłbyś tędy przeskoczyć, no. Ach, te gry i te logiki w poruszaniu się po świecie. Mamy coś. O, jest list. Najdroższe umiłowane dzieci. Przepraszam, że nie kontaktowałem się z wami od kilku miesięcy. Sytuacja w Londynie była skomplikowana. Wiem, że zabrzmi to egoistycznie i głupio. Jako że nadal żyjecie w kraju pochłoniętym wojną, lecz tu w Anglii również toczy się walka z biedą i niesprawiedliwością. To bój, w którym zamierzam brać udział, nie bacząc na swój podeszły wiek. Stąd mój list. Nie wrócę do Rumunii. To oznacza, że najpewniej nie zobaczę was przed śmiercią. Nie smućcie się, dziadki. Jesteście już dorosłe i macie własne dzieci. Wiecie, że czasami trzeba wiele poświęcić, żeby uczynić świat lepszym. Ja muszę ponieść tę ofiarę, żeby raz jeszcze poczuć się pożyteczne. Żyjcie długo i szczęśliwie, ucałujcie ode mnie wnuki i pamiętajcie, że ojciec śle wam miłość z tego dalekiego, zimnego kraju. Na zawsze kochający ojciec Dariusz Petreszku. The content of Darius' letter to his children could give me more leverage to enter. I teraz musimy przejść... Tutaj nie przejdziemy. Musimy się wrócić naokoło. Uwielbiam. Christina, ropa, zmęczenie. A pogadajmy z nią jeszcze. Good evening, Christina. Change your mind, Mr. Do you need any assistance, Miss Popper? It depends on the price of your medicine. Środek na zmęczenie. I will see you later. Goodbye, miss. Take care of yourself as best you can. No niestety nie mieliśmy tego leku. Możemy pogrzebać w śmieciach. No dobra, za daleko poszliśmy. Chociaż tutaj pokazuje mi, że w tę stronę. Znajdź mieszkańców Whitechapel, znajdź Richarda. Dobra. To już wiem, musimy się tam wrócić. Even now, he judges your words and actions. Tu jest nasz dziennikarz. I uda nam się teraz przejść na drugą stronę. A, jest oślepiony.
Jeju. Spieprzamy stąd. A nie, idą za mną. Ała! No dobra. Ach. No nie spodziewałem się, że nas tutaj gra zaatakuje. Myślałem, że dzielnica jest w miarę bezpieczna, ale jak widać nie wszędzie. Tutaj coś jeszcze leży. Musimy też zacząć używać broni. Zostań w domach. Też denerwuje mnie to, że po prostu nie mogę ominąć tych postaci i nie mogę ich no zignorować, tak zwyczajnie. Coś tu może będzie. Butelka alkoholu. O. No, nie możemy otworzyć tych drzwi? Nie. Dobra. Czyli ten pan będzie tutaj. Aha, to jest ten gościu, co głosi Słowo Boże. Że mu się udało przeżyć. Rozmawiajmy z nim. Good evening, sir. I'm Dr. Reid. I would like to ask you a few questions. Please be my guest. Although I may not be the best informant regarding this part of town, my words speak about that which the eyes cannot see. Really? Are you an artist of some kind? I'm a poet, sir. Richard Nethercott, at your service. May I ask you a few questions about the district? Extraordinary part of town, is it not? I'll be glad to help you, if I can. I'm looking for Dorothy Crane, a nurse who lives in this vicinity. Dorothy Crane. Oh, I love the name. The Crane of Whitechapel. Sounds very mysterious. But, sorry, no, never heard of her. What can you tell me about an old man called Darius? Darius Petrescu. Yes, I know him. At first, I thought he was only a small publisher. I invited him to publish my work, but his reaction was pretty clear. Not interested in your talent? Darius is an old political activist who takes delight in printing tracts and lampoons. Those communist activities only require mediocre writing skills. Komunista. No to chyba jeszcze te czasy, jak komunizm za wiele nie zaszkodził. May I ask what you're doing at this hour of night, sir? Do you live here? Not at all. I'm just enjoying the pleasure of a quiet walk. Though night talks are always preferable, if you ask me. Especially with strangers. But are you not afraid of the epidemic? Oh, why should I? I see some equity in the Spanish flu. No flesh should be saved, say the scriptures. Good or evil, rich or poor, all are equal in the eyes of the flu. Świr. If you say so. But as a physician in a time of epidemic,
I must caution you to avoid unnecessary exposure, sir. Thank you, Doctor. But we both know the seeker of truth has to go boldly where the weak dare not. What are your thoughts on the terrible situation in this city? Terrible, you say? No. Of course, the death of so many innocents is a tragedy. But the scourge has not been all bad for the city. Oh, no, sir. What are you talking about? Do you remember London before the flu? Noisy, cacophonic, quiet nowhere to be found. And now, listen to this oddly peaceful silence. Peaceful? That's quite an unusual way to speak about the epidemic. And very inappropriate, I must say. Most people fail to understand my perspective. I don't blame them. But how could I call myself a poet if I veiled my feelings? Are you aware that your life could be in danger in this part of town? But this is where I must be to feel the real beat of the city. I had to come, see it for myself, alone. If some misfortune came upon you, who would be here to help you? Well, you for a start, my dear Doctor. I understand your need for solitude, but it's not safe around here. I don't care. I don't have many friends, Doctor, and my family despises me. Nie dziwię się. Did you know the mute florist is a member of a secret society? No, I didn't. But I thank you for this information, sir. For it only enriches the mystery surrounding the precious camellia. Are you not curious? Is there not more you wish to know? That girl has not an ounce of malice in her. Whatever she may be hiding, it's certain to be for the benefit of most, if not all. I fear you are a hopeless romantic, Mr. Nethercott. Guilty as charged, Dr. Reid. Tell me, Mr. Nethercott, why seek inspiration in Whitechapel? The place is not beautiful per se, but how to explain it? Stirring and challenging. In what way, exactly? The struggle by gaslight, the barren smiles and the added hunger under the rain. If you say so. Such vibrant antagonism and vivid paradox, the stripped humanity raged across each street. Vivid, of course, yes. And what about the poignant distress? Oh yes, the poignant distress. You see what I mean, don't you? That's what I want to write about, and that's what Whitechapel is made of. Do you not think it a little morbid? On the contrary, sir, Whitechapel is full of life, full of beauty. Just like my dear muse, the wonderful Camellia. What can you tell me about Camellia? Not much, and that's the beauty of it. She can't speak, you know. She's a locked mystery who exhales kindness and sweetness. Perhaps you're just afraid to find out the truth about your muse. One day, perhaps, I'll ask her to come with me. But will she still be my wild flower of Whitechapel if she moves uptown? And have you ever tried to learn more about her? Where she lives? How she survives? Whom she may know? Maybe I prefer she remains an enigma. Reality can be so dull, don't you think? I'll leave you alone, sir. Darius is a bit less of a mystery now. It should not be that difficult to incite him to let me in. Trzeba powiedzieć, że ma dość naiwne podejście do tej kameli. Takie czysto nastolatkowe. O, ciągle mi się mylą przyciski. Coś tu jeszcze migało. Chyba wszystko zebraliśmy. Możemy jeszcze pójść sprawdzić tutaj, ale tak, wszystko.
Rozmawiajmy jeszcze z tą kamelią. Hello again, miss. Tell me about Richard Nethercott. I understand he is quite fond of you, Camellia. You don't seem to need my medical attention for now. Very well. Goodbye then. No cóż, wiele się nie dowiedzieliśmy. Ale to mogłoby sugerować, że jej brak mowy nie jest psychiczny, spowodowany jakimś urazem, tylko jest to jakieś uszkodzenie mechaniczne. Może ma przerwane struny, albo w przeszłości ją ktoś mocno zranił. Ciężko powiedzieć. Tam jest ten klecha, nie mamy o czym z nim gadać. I teraz muszę pójść chyba w tę stronę. Mamy naszego dziennikarza, porozmawiajmy z nim jeszcze. Good evening, Doctor. Can I help you? Nie, niczego się nie Do you dowiedzieliśmy. need assistance? That would be nice of you, Doctor. Who knows what I may have caught during my investigation. Sam środek na zmęczenie. I will see you later. Goodbye. Już trochę pomijam te dialogi, bo przez nie tak naprawdę wydłuża nam się bardzo czas gry. I musimy iść idziemy w dobrym kierunku. Może uda nam się zakończyć tę misję w tym odcinku, byłoby fajnie. I nasz doktorek jest tutaj. Mr. Petrescu, just 1 minute, please. You again. Go away. Nie mamy tego poziomu. Sir, wait. Stop this nonsense. I know Nurse Crane is here. Shall we speak man to man, you and I? All right. Speak up. Don't you see we're on the same side? We fight to help the poor, sick, and abandoned. I'm nothing like you, Mr. Doctor. Yes, you are. You too believe in providing medical care without charge. You know what we have to sacrifice to make the world a better place. I have to admit your words have conviction. All right, I'll let you see Dorothea. Don't make me regret this, though. Co to z dzielnicy poważne? Możemy mu posprawdzać szafki? Chyba nie. Listów też nie możemy poczytać, ale coś tutaj jest. O rety, ile czytania. Jak chcecie, to sobie zatrzymajcie i przeczytajcie. Myślę, że w tym czasie na spokojnie się zmieścicie. Po prostu nie jestem w stanie czytać tak długich tekstów, po prostu się nie da.
A coś tu jeszcze było? Dobra, idźmy do niej. Mam nadzieję, że to nie kolejna arena walki z bossem. Chyba nie. Możemy im pomóc. Mamy pieniądze. Jesteśmy bardzo... Wiecie co, to jest taki dysonans w tej grze. Bo, no kurczę, okradamy lazaret. Gra nam pozwala na to. Nie komunikuje nam w żaden sposób, że to co robimy jest złe. A wręcz, no po prostu wiemy, że jak to zrobimy, to i tak nic to nie zmieni, nic się nie stanie. Szukam jeszcze jakichś listów. Razvan, can you hear my voice? Nic od siostry. Dowiedzieliśmy się czegoś nowego. O tej siostrze to się sporo dowiedzieliśmy. Chyba najwięcej do tej pory ze wszystkich postaci, z którymi mieliśmy do czynienia. Tam czy się coś świeci? Widzę tę skrzyneczkę. Mam nadzieję, że to co zbieramy pozwoli nam w końcu ulepszyć w jakiś znaczący sposób to co mamy przy sobie, bo zbieranie tego jest chwilami bezsensowne jak dla mnie. Skoro i tak nie stać mnie na nic. Pan się chyba przemienia w wampira. I need help. Nadchodzę. Ale być What do we okropne. have here, nurse? Patient Razvan Vasily. High fever running on 3 days. Complaints of dizziness, muscle aches, and head pain. Diagnosed with influenza. Treatment? Aspirin and salicin for the fever and discomfort. Liquids for dehydration, but he's having trouble keeping even water down. Thank you, nurse. Anything else I should know? He did lose consciousness this morning, but he's never had convulsions like these. He's not Tyle się convulsing, he's wampira. choking. He's not getting any air. Scalpel! Hand me that scalpel! What can I do, Doctor? I need to perform a tracheostomy. Short pipe. That rubber tube will do. We're going to cut a passage for air through the neck. Yes, Doctor. He's breathing again, but he's coughing up blood. Internal hemorrhaging. I need to make another incision into the chest cavity to drain the fluids from the lung. Prepare another tube. A thoracostomy? Doctor, we've nothing to fight the infection. We need an aseptic environment. Right then, Nurse Crane. What do you suggest we do? I've no idea. I'm not the doctor. Time is of the essence. We need to perform a thoracic drain. Yes, Doctor. He's still bleeding, Doctor. I'm losing his pulse. The drain must have punctured the intercostal artery. There's too much blood. Are you all right, Doctor? I can't see. O nie! I must first suture the artery. Find the wound. The source of the blood. Needle and thread, Doctor.
Good. The stitches are holding. How's he doing? We're losing him. We've lost his pulse. He's dying, Doctor! No trudno. Cardiac massage, now. Cardiac... What? Are you making this up as you go along? Nie jestem najlepszym doktorem. He's gone, Doctor. Nurse, we did everything we could. Truly? Everything you could. Is that how you'll report this in your log? Is this how the war went? Piling up one poor corpse beside the next? This was not an influenza-induced seizure. I've never seen symptoms like these on the continent. Neither have I. But the previous symptoms leading up to this attack were the same, indistinguishable from the epidemic. No. There was something more vile in these reactions. Something primitive. There have been numerous reports of mental breakdowns caused by the fever that accompanies the flu itself, Doctor. Yes, but... I'd best take some samples of the blood for analysis. Może się po prostu napij. Będziesz wiedział od razu. I doubt you're here to test my bedside manners. No nie przyszliśmy tutaj oceniać jej pracę. To what do I owe this courtesy? Ale myślę, że w następnym odcinku dowiemy się, po co przyszliśmy do Dorothy Crane. This is an unfitting place for the illustrious Dr. Reid. You shouldn't be here. Także tutaj zakończę. W następnym odcinku rozpoczniemy od rozmowy z nią. Wyjaśnimy sobie pewne kwestie nielegalnego lazaretu. No i sprawdzimy to mieszkanie. Poszukamy resztę cennych rzeczy, które moglibyśmy zabrać. No i myślę, że skończymy to śledztwo. Przynajmniej to jedno śledztwo. Także dzięki za oglądanie. Widzimy się już niedługo. Do zobaczenia. Hej!